Zastanawiałem się nad tym właśnie, jak sobie myślałem o tym odcinku, nie? I tak patrzę sobie na jeden, drugi, trzeci, czwarty, nie? Piąty. Kurwa, stary, ja jestem w stanie takie szczegóły stamtąd podać. To jest nawet takie... Wiadomo, że to nie jest tak, że pamiętasz cały bieg, nie? No. Ale pamiętasz dosłownie takie momenty, jakie myśli No wtedy najważniejsze miałeś, po prostu. jakie odczucia wtedy miałeś i z jednym z tych medali jest właśnie takie fajne odczucie związane. Ale to tam na później zostawię, żeby... To na później zostaw, dokładnie. Wiecie już bardzo dużo o mojej drodze i wiecie bardzo dużo o tym, jakich wyrzeczeń doświadczam, jakich trudności mentalnych doświadczam, co jest dla mnie największym wyzwaniem w tym bieganiu i jakie mam do niego podejście. Czego natomiast jeszcze większość z Was nie wie i większość z Was jeszcze nie usłyszała, to moja historia w tym bieganiu i to, jak to wszystko się w ogóle zaczęło, co doprowadziło mnie do tego momentu, w którym w 2025 roku, kiedy to nagrywamy, jestem czterokrotnym już reprezentantem Polski na imprezach międzynarodowych, jestem złotym medalistą Mistrzostw Polski, zdobyłem wiele blaszek tych Mistrzostw Polski i odnalazłem się w końcu w mojej docelowej dyscyplinie, czyli w biegach górskich. W tym odcinku zapraszam Was na całą moją historię, która jest związana z bieganiem i która zaczęła się już w 2008 roku. To właśnie wtedy, w 2008 roku, pierwszy raz trafiłem na treningi biegowe. Można jednak powiedzieć, że ta historia i ta moja przygoda z bieganiem zaczęła się już rok wcześniej. Urodziłem się w roku 95, więc w wieku 12 lat tak naprawdę miałem swoją pierwszą styczność z bieganiem. Musicie wiedzieć, że ja wcześniej, do tego momentu, byłem dosyć raczej pulchnym chłopakiem i byłem nieco większej postury i większego rozmiaru niż jestem też teraz. Po prostu lubiłem sobie też dobrze zjeść. Ruszałem się zawsze dosyć sporo, jak to na wsi. Mieliśmy obok siebie boisko zrobione przez nas samych. Co wieczór we wakacje ruszaliśmy się i coś robiliśmy. Natomiast najczęściej właśnie ze względu na to, że ja byłem najmłodszy z całego mojego tego otoczenia, byłem stawiany na bramkę, co też powodowało zmniejszenie ilości tego ruchu. No i byłem też najmniejszy z tych wszystkich chłopaków, więc na przykład przy graniu w siatkówkę nie doskakiwałem tak wysoko jak oni. Więc do tego momentu można powiedzieć, że zawsze gdzieś tam jakiś sport się w moim życiu oczywiście pojawiał. Natomiast pamiętam wieczór w 2007 roku tak naprawdę, w którym mąż mojej chrzestnej, który trenował wtedy piłkę nożną dosyć tak intensywnie, co wieczór po tych naszych gierkach na naszym podwórkowym boisku biegał sobie jeszcze takie kółeczko dookoła domu naszego. Co było ciekawe, jedno kółko, z tego co dobrze pamiętam, miało około 170 metrów i on zawsze jeszcze po zakończeniu tej naszej gierki biegał sobie 10 takich kółek. Nie pamiętam, co było impulsem, ale jednego sierpniowego wieczoru postanowiłem, że ja też sobie tak przebiegnę razem z nim. I już wtedy, w tym wczesnym okresie takiego mojego dzieciństwa czy okresu nastoletniego, jedną z moich cech było to, że jak już się za coś wziąłem i jak sobie coś, nazwijmy to, ubzdurałem, to bardzo mocno się tego trzymałem. Byłem po prostu uparty i zawzięty w dążeniu do celu. Traf chciał, że to bieganie od razu mi się spodobało. I traf chciał, że zaczęły się te wychodzenia takie co wieczór na te 1700-1500 metrów biegania robić coraz częstsze. Po czym stwierdziłem, że kurczę, jest to naprawdę super sprawa. Moja waga zaczęła też lecieć w dół, stałem się trochę bardziej sprawnym chłopakiem i pod koniec piątej chyba klasy podstawówki już naprawdę bardzo mocno się zmieniłem. Zacząłem sobie biegać do naszego lasu, w którym mogliście chociażby obejrzeć rozmowę z moimi rodzicami w odcinku o relacjach. Miałem taki 5-kilometrowy odcinek, w którym biegałem w jedną stronę, a później w drugą stronę, czyli 5 kilometrów biegłem sobie do tego lasu, do jednego konkretnego punktu, w którym zatrzymywałem się na chwilę, odpoczywałem i wracałem. Czy to było ustrukturyzowane? Oczywiście nie. Biegałem tak chyba 2 razy w tygodniu, jeśli chodzi o te moje rozbieganka w lesie. I biegałem sobie po te 10 km tam i z powrotem. Oczywiście, jak to każdy początkujący
Wiązało się to z tym, że był to bieg praktycznie, jak teraz bym określił, na takim progu beztlenowym w jedną stronę i w drugą stronę, czyli dzida w jedną, dzida w drugą. Ale tutaj moje wyniki dosyć szybko zaczęły się też poprawiać, czyli już w momencie, w którym pamiętam, chyba byłem w szóstej klasie, na początku szóstej klasy szkoły podstawowej, byłem w stanie tą dyszkę w trailu, bo później już robiłem to bez zatrzymania, przebiec poniżej 40 minut. Także było to bardzo fajne odczucie i cieszyłem się z tego. Przyszedł wtedy czas na pierwsze zawody biegowe, na które zostałem wzięty przez swoją szkołę. I tutaj nagle okazało się, że jestem na takim poziomie w tej szóstej czy piątej klasie szkoły podstawowej, z tego co pamiętam, że jestem nagle czwarty na mistrzostwach województwa w biegach przełajowych bez właściwie wcześniejszego żadnego treningu. I tutaj miałem kontakt ze swoim pierwszym trenerem Stanisławem Karasiem, który już wtedy chciał zaprosić mnie na treningi po zawodach powiatowych, które wygrałem. Chciał zaprosić mnie na treningi do mojego macierzystego klubu, czyli Pfeiffera Łapanów. Ja natomiast wtedy jeszcze nie byłem przekonany, moi rodzice nie byli przekonani, tak jak mogliście usłyszeć, i zapraszam Was też do tego odcinka o relacjach, w których moi rodzice opowiadają też o tym, jak to jest być rodzicem takiego młodego sportowca. Dalsza przygoda potoczyła się w ten sposób, że pamiętam, że na samym początku tej szóstej klasy szkoły podstawowej pobiegłem chyba na naszym żużlowym boisku, na naszej żużlowej bieżni w Nowym Wiśniczu 1000 metrów w 3,20. Chyba taki to był wynik. No i też już wiedziałem, że kurczę, no jest to naprawdę dobry wynik, fajnie jest pobiec coś takiego, więc dalej mnie to napędzało, biegałem sobie coraz więcej, robiłem sobie coraz częściej jakieś też dodatkowe takie treningi szybkościowe, natomiast nadal wszystko to była jedynie zabawa. I tak naprawdę ta poważna, pierwsza ścieżka związana z lekką atletyką rozpoczęła się w kwietniu 2008 roku. Wtedy to po raz kolejny biegaliśmy szkolnie taką sztafetę pomiędzy dwoma miastami, która kończyła się właśnie w Łapanowie, czyli w miejscu mojego rodzimego klubu. I okazało się, że ja swoją sztafetę na ostatniej zmianie wyprowadziłem wtedy chyba z 6 na pierwsze miejsce, nadrabiając tam grubo ponad minutę. I wtedy znowu podszedł do mnie trener, zostawił mi do siebie kontakt, zaprosił mnie na trening i się zaczęło. Tata zawiózł mnie na mój pierwszy trening lekkoatletyczny. Zacząłem dowiadywać się, co to są skipy A, co to są skipy B, jak się rozgrzewać, jak się rozciągać, z czym tak naprawdę je się cały ten trening. Biegaliśmy zazwyczaj te treningi dookoła zalewu w Łapanowie. Dostałem swoje pierwsze kolce i pojechałem na swoje pierwsze zawody na bieżni tartanowej. Mega przeżycie dla młodego chłopaka. Była to stara bieżnia Wawelu Kraków, która, jeśli ktoś z Was pamięta jeszcze ten okres przed 2009 rokiem, to była bieżnia, której jeśli dało się kolca pod odpowiednim kątem i skręciło się stopę, to można było wyrwać kawałek tartanu. W takim złym stanie był wtedy ten stadion, natomiast ja tam wtedy swoje pierwsze zawody zaliczyłem. Pamiętam jak dziś, że pobiegłem wynik na 600 metrów w granicach 1 minuty 44 sekund. Było to dosyć szybko jak na młodego chłopaka. I wiedziałem, że no kurczę, jest coś w tym wszystkim, co będzie ciągnęło mnie do tego sportu. Może nie wiedziałem wtedy, że jest to moja życiowa pasja, natomiast sprawiało mi to mega dużą satysfakcję. Byłem w tym naprawdę bardzo dobry, więc odnalazłem taką drogę, można powiedzieć, w swoim życiu, która realizowała mnie w jakimś większym aspekcie i w którym wyróżniałem się też na tle moich rówieśników. Może właśnie to, że w tak wczesnym okresie doświadczyłem czegoś takiego, spowodowało, że bieganie stało się jednak tą moją pasją na dobre i na złe, niezależnie od tego, jakie koleje losu przychodziłem po drodze. Później nadeszły pierwsze, większe sukcesy. Pamiętam, że jeszcze w tym 2008 roku zostałem po raz pierwszy mistrzem województwa. Pobiegłem w wieku 13 lat 1000 metrów poniżej 3 minut na kilometr. Pobiegłem 2,58 na tym stadionie Wawelu. I tu już zaczęła się taka fajna ścieżka, która wiązała się z tym też, że trafiłem do kadry województwa, wyjeżdżałem na obozy, wyjeżdżałem na te zgrupowania, poznawałem tych swoich rówieśników, mieliśmy naprawdę bardzo fajną paczkę też w samym Łapanowie do rywalizacji, do treningu i chciałem trenować coraz więcej i coraz ciężej.
Była to naprawdę super sprawa. W 2009 roku po raz pierwszy zostałem też mistrzem makroregionu, czyli to są takie mistrzostwa, w którym rywalizują ze sobą dwa połączone województwa. W naszym przypadku było to podkarpackie i małopolskie, z czego również mega się cieszyłem i to wiązało się też z pierwszymi zarobionymi pieniędzmi na bieganiu, pamiętam, ponieważ nasz trener miał taką zasadę, że w trakcie, w którym zdobywamy punkty dla klubu, to za jeden taki punkcik dostajemy 10 zł. I tutaj chyba z tego co pamiętam, to dostałem za ten start albo 70 zł, coś w tym stylu, ale no też to było dla młodego chłopaka, to była taka nobilitacja, że kurczę, ale fajnie, że coś tam z tego biegania jeszcze jest. Natomiast pierwszy moment, w którym tak naprawdę wiedziałem, że mogę coś osiągnąć na tej arenie ogólnopolskiej, był w pierwszych swoich zawodach takich ogólnopolskich, w biegach przełajowych, w Mistrzostwach Polski LZS, czyli Ludowych Zespołów Sportowych. To jest takie stowarzyszenie, które powstało jeszcze w czasach, kiedy Polska była komunistyczna, ale bardzo mocno wiązało ze sobą to stowarzyszenie wiele klubów właśnie. I często poziom na tych mistrzostwach był bardzo zbliżony do tego, jaki był na Mistrzostwach Polski PZLA. W Zamościu, w jednym z wczesnych miesięcy, chyba w lutym to było, zdobyłem 4. miejsce, ale tutaj był taki plot twist, że w trakcie zdobywania tego 4. miejsca, w trakcie biegu przełajowego po lodzie, po żwirze, po błocie, ja zgubiłem buta i dobiegłem te 2 km tak naprawdę w jednym kolcu i biegnąc tak naprawdę tylko i wyłącznie z tą skarpetką. I tutaj zdobyłem 4. miejsce i to było dla mnie takie jednocześnie bardzo gorzkie, że byłem bardzo mocno załamany tym, że nie zdobyłem medalu, ale jednocześnie pojawiała się taka iskierka w głowie, a może ty chłopie jesteś w stanie rywalizować na większym poziomie niż tylko na takim lokalnym. I pierwsza moja blaszka z Mistrzostw Polski nadeszła w momencie małego memoriału Kusocińskiego w 2010 roku. To też było niezapomniane wrażenie. Do tej pory, w momencie, w którym ja w ogóle myślę o tym, co się tam stało, ja nadal czuję te emocje i nadal jestem w stanie przywołać cały stres, który towarzyszył mi stojąc na linii startu. Dokładnie pamiętam ten obraz. To były jedne chyba z 2 zawodów, na których stresowałem się najbardziej do tej pory w życiu. Natomiast tutaj poszło mi świetnie, zdobyłem srebro i tak ukształtowałem w swojej głowie to, że kurczę, jesteś w stanie rywalizować z tymi najlepszymi i może Twoja droga życiowa będzie właśnie z tym związana. Kolejne lata przynosiły kolejne sukcesy, ale również porażki. Następnym moim medalem Mistrzostw Polski był bardzo nieoczekiwany medal na 2000 metrów w hali w 2011 roku, kiedy pojechaliśmy tam właściwie bez jakiegoś takiego specjalistycznego przygotowania pod halę lekkoatletyczną, bo nie mieliśmy w ogóle takiej hali ani możliwości trenowania w zimie pod takie rzeczy. I tutaj poprawiłem swoją życiówkę o 10 sekund, poprawiłem ją i zdobyłem brązowy medal, a w tych młodszych kategoriach wiekowych, czyli młodzik, junior młodszy, junior jest tak, że rywalizuje ze sobą rocznik młodszy i jeden rocznik starszy, więc ja byłem tym rocznikiem młodszym, co w tym wieku oczywiście wiecie, daje bardzo dużą różnicę, ponieważ bardziej rozwinięte osoby, nawet rok starsze, potrafią być po prostu o wiele mocniejsze fizycznie. Potwierdzeniem tego medalu był kolejny medal, z którym mieliśmy do czynienia na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w biegach przełajowych. To tutaj poznałem się z Rafałem Matuszczakiem, z którym teraz na co dzień praktycznie trenuję. To tutaj pierwszy raz miałem kontakt też z trenerem Orłowskim. Natomiast to określam chyba jako jeden ze swoich takich najlepszych wspomnień z mojej kariery tej wcześniejszej biegowej. Rywalizując do ostatnich metrów o złoto, po prostu zabrakło mi sił, zrobiło mi się ciemno przed oczami i dobiegłem na tym 3. miejscu. Natomiast też, tak jak w tym poprzednim medalu, o którym wspomniałem, czyli małym memoriale Kusocińskiego, pamiętam cały stres i wszystkie emocje, które mi towarzyszyły na starcie, to tutaj pamiętam jedynie tą wszechogarniającą radość, która spotkała mnie na mecie. Pamiętam jak dzisiaj te emocje, pamiętam ten wybuch takiej ekscytacji, która we mnie była w tym momencie i to jest jedno z tych uczuć, dla których tak naprawdę można powiedzieć cały czas biegamy. Tutaj jednak w tym momencie zaczynają się pewne problemy i pewne sprawy, które zahamowały mój rozwój jako sportowca. Mówiłem o tym już w kilku podcastach, natomiast ja z racji na tą swoją ambicje i na ten swój
taki charakter związany z tym, że jestem perfekcjonistą i chciałem robić coraz więcej i ze względu na swoją też świadomość, ponieważ bardzo interesowałem się biologią, ciałem człowieka, przygotowaniem motorycznym, dietą, wszystkim, zacząłem robić po prostu za dużo rzeczy, które wymagało ode mnie o wiele więcej energii niż to jest potrzebne i zacząłem łapać swoje pierwsze kontuzje. Niestety, moją pierwszą poważniejszą kontuzją było prawdopodobnie teraz to, co określam, naderwanie mięśni strzałkowych. Prawdopodobnie też z poważniejszym uszkodzeniem właśnie więzadła stawu skokowego. Ta kontuzja wykluczyła mnie z treningu na 4 tygodnie ponad i straciłem tak naprawdę całą możliwość przygotowania do letnich Mistrzostw Polski, na których osiągnąłem wynik poniżej swoich oczekiwań. Byłem bodajże 6 albo 8 i no nie było to coś, czego się spodziewałem, patrząc na to, że co dopiero zdobyłem brązowy medal w biegach przełajowych. To trochę zaczęło mnie podłamywać, natomiast wróciłem do swojej pracy, wróciłem do swojego zaangażowania i tak w 2012 roku zdobyłem znowu 2 medale Mistrzostw Polski. Srebrny medal na hali na 2000 metrów i srebrny medal na biegach przełajowych. Natomiast tu musicie wiedzieć, że ten srebrny medal na biegach przełajowych był dla mnie bardzo dużym ciosem, ponieważ ja tam byłem faworytem do wygranej. Ja tam, szczerze mówiąc, prowadziłem cały ten bieg. Ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wygrać i ktoś może mi uwierzyć, a ktoś nie. Natomiast sytuacja, która zdarzyła mi się na tym biegu, dosłownie przyśniła mi się tydzień przed nim. Dosłownie mogę powiedzieć, że nie będąc wcześniej nigdy w Szczecinie, nie wiedziałem, jak będzie wyglądać trasa, przyśniło mi się to, że na zakręcie w lewą stronę na podbiegu zaczyna mijać mnie chłopak, którego nie znałem i ja trzymam się go jeszcze przez chwilę, dobiegam do niego, ale nie jestem w stanie z nim wygrać na finiszu. Dokładnie taka sama sytuacja miała tutaj miejsce. Chłopak, z którym wcześniej nigdy nie rywalizowałem, który pojawił się po prostu, można powiedzieć, znikąd, wygrał ze mną, a ja osiągnąłem to srebro. I po raz kolejny, pamiętając wszystkie te emocje, tutaj nie pojawiły się znowu emocje, które były pozytywne. Tutaj pojawiły się bardzo negatywne emocje. Chyba pierwsze tak negatywne emocje w bieganiu, których doświadczyłem. Mało rzeczy rusza mnie w życiu, ale to właśnie związanie swojego życia ze sportem powoduje, że wzbudza on we mnie największe emocje. I te emocje tutaj były tak silne, że po prostu się popłakałem. Nie byłem w stanie znieść tego wszystkiego. I co było odpowiedzią na to wydarzenie? Oczywiście to, że zacząłem trenować więcej, zacząłem robić więcej pod kątem regeneracji, zacząłem bardziej się angażować i kontuzja. Kolejna kontuzja w tym samym okresie roku, czyli po biegach przełajowych. Tutaj już pauzowałem znacznie dłużej, ponieważ tutaj musiałem pauzować przez 4 miesiące bodajże. To pamiętam, że była taka kontuzja związana z biodrem, prawdopodobnie z zapaleniem kaletki. Za szybko wracałem do treningu, ono się zapalało ponownie i tak przez 4 miesiące, więc po raz kolejny nie byłem w stanie przygotować się do Mistrzostw Polski na stadionie otwartym w pełni. No i niestety to spowodowało, że zająłem tam znowu 6. miejsce, czyli znacznie znowu poniżej swoich oczekiwań. I tutaj właśnie od tego momentu muszę powiedzieć, że mentalnie chyba zaczął się taki bardzo, może nie tyle mocny zjazd, tylko że zamiast traktować to jako swoją pasję, zajawkę i tak dalej, zacząłem traktować to jako element taki być albo nie być i określający mnie i wartość moją jako osoby. Dlatego przygotowując się do następnego sezonu, mieliśmy jeden bardzo jasny cel z trenerem i to było to, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, które będą w Bydgoszczy. Tak jak opowiadałem w poprzednich odcinkach przy zdobywaniu moich złotych medali Mistrzostw Polski, ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystartować z tym orzełkiem na piersi. To było dla mnie takie jedno z dziecięcych, chłopięcych marzeń, które zawsze miałem patrząc w telewizor, gdy nasi sportowcy rywalizowali na arenach międzynarodowych. I zrobiłem naprawdę wszystko, co tylko mogłem pod tym kątem. Przygotowałem się świetnie, to przygotowanie fizyczne, nawet jak patrzę na treningi, które wtedy robiłem, kurczę, no nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić w takim stopniu niektóre z nich teraz, będąc w obecnej formie. Byłem świetnie przygotowany, myślałem tak z nastawieniem i w momencie, w którym pojechałem do Bydgoszczy na Mistrzostwa Polski, zdarzyło się coś, co spowodowało mój zjazd mentalny na następne 10 lat w bieganiu, tak naprawdę. I można się z tego śmiać, niektórzy to mogą ocenić, że jaki to rodzaj traumy tak naprawdę, ale tutaj zająłem dopiero 16 miejsce, a do reprezentacji kwalifikowała się pierwsza 6. Ja jako medalista w biegach przełajowych z lat ubiegłych
byłem praktycznie pewny, że co by się nie działo, ja do tej pierwszej szóstki po prostu się dostanę. Natomiast zdarzyła się tutaj rzecz dziwna, właściwie mój umysł i ten wysoki poziom pobudzenia, wysoki poziom zaangażowania spowodowały, że odcięło mi prąd po prostu już na pierwszym okrążeniu i zacząłem stopniowo przesuwać się do tyłu, nie mogąc uwierzyć w to, co dzieje się właśnie tutaj w tym momencie. I też odwołując się do emocji, doskonale przerabiając później to już z psychologiem wielokrotnie i wychodząc jakby z tego schematu, który był związany później z wieloma trudnymi momentami w bieganiu, pamiętam te emocje, pamiętam to, jak bardzo zrezygnowany, wręcz zrozpaczony byłem. Pamiętam to odczucie takiego totalnego poddania się, takiej bez siły, bezsilności, tego, że mijają mnie ludzie, z którymi kompletnie nie powinienem przegrać. I po tym wydarzeniu oczywiście znowu nadeszły łzy, nadeszło bardzo duże załamanie, ale nigdy nie nadeszła niechęć. To jest dla mnie dosyć charakterystyczne, że nigdy nie czułem niechęci do biegania. Rozwijałem się dalej, natomiast po raz kolejny mój rozwój dalszy został zahamowany przez kolejną kontuzję. Tym razem było to zapalenie powięzi podeszwowej, też takie dosyć poważne. Wykluczyło mnie z treningu na 3 miesiące, więc ciągłości treningowej znowu nie było. Wystartowałem w Mistrzostwach Polski i znowu zająłem tam, nie pamiętam już nawet które, ale chyba zająłem 10. miejsce, może nawet gorzej. Kolejny rok przyniósł kolejne Mistrzostwa Polski, w których zająłem już 6. miejsce na biegach przełajowych, natomiast znowu złapała mnie po nich kontuzja, ponieważ znowu wszedłem w ten sam schemat. I tutaj tak naprawdę znowu przepauzowałem cały okres aż do całych Mistrzostw Polski, których już nie wystartowałem w lecie, więc ta kontuzja trwała tutaj, po raz kolejny była to kontuzja biodra, trwała ona ponad 4 miesiące. Zacząłem studia fizjoterapii i bieganie zostało oczywiście w moim życiu. Zacząłem trenować z nowym trenerem, z Grzegorzem Sobczykiem, z którym na studiach się spotkaliśmy. Przeszedłem do nowego klubu, do Wawelu Kraków. I ten mój okres, można powiedzieć, studiów przebiegał bez większych fajerwerków i bez większych sukcesów. Najwyższe moje miejsce na Mistrzostwach Polski to było bodajże miejsce 5, z tego co dobrze pamiętam, więc byłem takim biegaczem przyzwoitym, ale nadal przeciętnym, co jak możecie podejrzewać, nie współgrało z tym moim odczuciem wewnętrznym, że kurczę chłopie, przecież ty co dopiero zdobywałeś medale Mistrzostw Polski, a teraz nie jesteś w stanie wejść w ogóle na ten poziom. I było to takie ciężkie mentalnie do pogodzenia się. Natomiast na tym okresie skupiłem się przede wszystkim na tym, że byłem przede wszystkim rozwijającym się fizjoterapeutą i ten sport zszedł trochę na dalszy plan. On cały czas, tak jak wspomniałem, był w moim życiu obecny. On cały czas był czymś, co dosyć mocno mnie angażowało. Natomiast mój tryb życia, moje postępowanie w trakcie studiów kompletnie nie współgrało z rozwojem sportowym i o ile wiele wtedy, wiecie, w wieku 20-22 lat wiele potrafi życie wybaczyć, to tutaj niestety pod kątem biegania tego nie wybaczało i dlatego mój rozwój on nie był aż tak liniowy. Przyszedł rok 2020, rok covidowy, w którym okazało się nagle, że odwołane jest większość zawodów lekkoatletycznych, zamknięte są stadiony, mamy bardzo też takie spoglądanie przez ludzi na nas biegających po ulicach w sposób niezbyt przychylny. Więc co zrobił Dominik? Dominik, który musicie wiedzieć od zawsze był dobry w trudnym terenie, który od zawsze, gdy były wycieczki biegowe na obozach sportowych, biegał z seniorami tak naprawdę, często ich pokonując właśnie, szczególnie biegając pod górę. Dominik postanowił, że spróbuje sobie pobiegać po górach, bez żadnych na razie celów takich zawodniczych. Pomimo tego, że zaliczyłem już 1 czy 2 starty w Mistrzostwach Polski w górach, które nie poszły zbyt dobrze. Pierwszy mój start w górach był w 2018 roku, kiedy jeszcze trenowałem mocno lekką, gdzie wystartowałem w Ustrzykach Dolnych, zająłem 6. miejsce na dystansie anglosaskim i byłem chyba jeszcze, z tego co pamiętam, na Mistrzostwach Polski na Ślęży, gdzie zająłem również 6. miejsce i to też chyba było w 2018 roku. Więc ten kontakt z górami wcześniej był, ale on był taki z doskoku, bez żadnego trenowania, bez żadnych podbiegów nawet, w butach asfaltowych. No generalnie można powiedzieć, że tak sobie wystartowałem. Ten 2020 rok przyniósł jednak ogromną zmianę. Zacząłem wybiegać sobie na okoliczne górki, szczególnie w Beskidzie Wyspowym.
i poczułem, że kurczę, to jest coś, co naprawdę mnie jara mocno. To jest coś, co chciałbym chyba robić. I dlatego w 2021 roku, kiedy weszła już taka rywalizacja, postanowiłem, że chyba zacznę jednak biegać w tych górach i próbować w nich rywalizować. O treningu nie wiedziałem kompletnie nic pod te góry. Robiłem to na kompletnego czuja. To było też związane z tym, że jednocześnie studiowałem osteopatię. Cały czas rozwijałem swoją firmę w tym czasie. Natomiast w tym 2021 roku zająłem na samym początku 6. miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach anglosaskich. To też był dla mnie taki wake-up call trochę, bo zobaczyłem, że kurczę, no nie da się chyba już tak łatwo przejść po prostu będąc powiedzmy przeciętnie utalentowanym biegaczem z ulicy czy też ze stadionów te góry, żeby wygrywać. Więc wziąłem się mocniej za siebie, zacząłem biegać trochę więcej podbiegów i zaczęła się ta piękna historia w górach, w którym pierwszy raz zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Polski w tym biegu alpejskim na krótkim dystansie na Ślęży. I to było dla mnie już takie wow, mam medal po tylu latach. I ta iskierka do biegania w górach rozpoczęła się na dobre. Zdobyłem jeszcze w tym 2021 roku srebrny medal w biegu w stylu alpejskim na Śnieżniku, co jak się później okazało w 2022 roku dało mi kwalifikacje na moje pierwsze Mistrzostwa Europy. I moment, w którym pamiętam dostałem wiadomość, że jestem powołany do tej kadry, to był moment porównywalny z tą euforią, którą odczuwałem na mecie po zakończeniu tych Mistrzostw Polski w biegach przełajowych. Do tej pory, tak jak pamiętam wszystkie te miejsca, w których zdarzyły się te i dobre i złe dla mnie doświadczenia, to tutaj pamiętam, że jechałem po prostu autem w tym 2022 roku. Byłem też świeżo po zdobyciu medalu na biegach w stylu anglosaskim. I tutaj jadę samochodem i dostałem telefon właśnie taki potwierdzający, że jadę na Mistrzostwa Europy, że jestem w kadrze. Wydarłem się jak rzadko kiedy. To było naprawdę spore odczucie takiego spełnienia, można powiedzieć, spełnienia tego marzenia, które miałem i które zawsze chciałem osiągnąć. I to był niesamowity moment. Później przyszła rywalizacja w tych Mistrzostwach Europy. Tam może nie poszło mi zbyt dobrze, nie byłem też oczywiście do tego dobrze przygotowany. Nadal nie wiedziałem, jak się trenuje do biegów górskich. Dlatego pod koniec tego roku 2022 postanowiłem, a właściwie dzięki namowom mojej żony postanowiłem napisać do trenera Orłowskiego i rozpocząć z nim współpracę. I ta współpraca zaczęła się właśnie pod koniec 2022 roku. Nadeszły kompletnie nowe jednostki, nadeszły kompletnie nowe elementy treningu. Tak naprawdę zacząłem widzieć, co to jest ten trening podbiegi górskie. Jednocześnie muszę Wam powiedzieć, wszyscy nastraszyli mnie, że u tego Orłowskiego to jest po prostu oranie dosłownie, że ten trening jest mega ciężki, ciężko go przerobić. Ja natomiast trenowałem sam o tyle za ciężko, że ta robota, w którą wszedłem z trenerem Orłowskim, była dla mnie lekka i była dla mnie naprawdę taka wow, co się dzieje. Później przyszedł czas na mój pierwszy obóz z chłopakami, z Bartkiem i z Marcinem Rzeszutko i też z trenerem i z Kasią Wilk. To było dla mnie kolejne takie, kurczę, ale ja się spełniam w tym, co robię. W 2023 roku zdobyłem jeszcze medal na Mistrzostwach Polski i zyskałem kwalifikację na Mistrzostwa Świata podwójną, czyli na dystans vertical i mountain classic. Po raz kolejny na tym starcie nie poszło mi zbyt dobrze, ale z tego co pamiętam, to też było dla mnie takie ogromne spełnienie, że Dominik, jesteś na Mistrzostwach Świata. I dlatego też kolejny rok 2024, w którym nadeszło kilka dla mnie takich ważnych, bardzo ważnych rzeczy, był wyjątkowy, ponieważ w końcu, zamykając powoli tą historię, do której dochodzimy do obecnego momentu, po 16 latach treningu, po 16 latach marzeń, starania się, ciężkiej pracy, zdobyłem pierwsze złoto Mistrzostw Polski. I to też po raz kolejny, odnosząc się do tych emocji, które towarzyszą mi w całej tej drodze, emocje na mecie verticalu, który startowałem w piątek, były tak wysokie, że dosłownie
nie byłem w stanie spać tej nocy. Byłem tak szczęśliwy i podekscytowany tym, że w końcu zdobyłem to złoto, w końcu to upragnione złoto zdobyłem. Bardzo dużo zeszło z moich barków. Zdobyłem jednocześnie tej kwalifikacje na Mistrzostwa Europy. Później na dzień następny zostałem drugi raz mistrzem Polski na dystansie Mountain Classic. To spowodowało, że jeszcze bardziej wzmocniła się we mnie ta miłość do biegania i pomimo tego, że cały sezon 2024, jak pamiętacie z moich relacji, był bardzo ciężki pod kątem i życiowym, i pod kątem tym sportowym, że wiele rzeczy jednak się nie udało, to zapamiętałem go jednak jako taki okres, w którym coś spełniłem. Każdy z medali i każde z trofeów, które jest tutaj, ma swoją historię i znajduje się tutaj nie bez powodu. Oczywiście nie są to wszystkie medale, które mam, natomiast pokrótce opowiem Wam trochę o tych, które są dla mnie szczególnie ważne. No to popatrzmy od samego tutaj początku. Nie będzie to chronologicznie, ale tak jak są powieszone po prostu. Tatra Trail w ramach Tatra Sky Marathonu, mój pierwszy dłuższy bieg górski w 2021 roku. Moja pierwsza akredytacja z Mistrzostw Europy, właśnie z El Paso. Zobaczmy, pierwszy medal z imprezy z kategorii UTMB, czyli z Snowdoni, gdzie zająłem też nieoczekiwanie dla siebie drugie miejsce. Kolejny medal z UTMB, w którym osiągnąłem swoje pierwsze miejsce właśnie w imprezie z kategorii UTMB. Akredytacja z Mistrzostw Świata, w których w 2023 roku rywalizowałem na dystansie Vertical i Mountain Classic. Mój najlepszy wynik wertykalowy, co jest bardzo ciekawe, z biegu zachodzącego słońca z Babiej Góry. Osiągnąłem tam wynik 869 ITRA, więc naprawdę bardzo wysoko, jak na bieg wertykalowy. Największy do tej pory mój sukces biegowy w sensie tego, jak czułem się na biegu oraz tego, jaki wynik tam uzyskałem, czyli ZUK, zimowy ultramaraton karkonoski, wyceniony na 910 punktów ITRA. No i uwaga, coś bardzo starego. To jest mój pierwszy w ogóle bieg górski, który w życiu pobiegłem, czyli kurczę, w 2016 roku, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Bieg w Sobótce, bieg na Ślęże, gdzie wystartowałem naprawdę jak chłopak z bieżni, a skończyłem bardzo źle. W sensie skończyłem 6, natomiast dalej nie był to jakiś bardzo dla mnie duży sukces. Górski bieg Frassatiego to jeden z takich, których pierwszy raz rywalizowałem w takiej mocniejszej stawce na dłuższym dystansie i wygrałem go razem z rekordem trasy. Mój pierwszy taki rekord trasy, gdzie pojawiłem się w świadomości wielu też osób jako biegacz górski w 2022 roku. Medal finishera z Mistrzostw Europy w El Paso. Kurczę, tutaj czułem się bardzo, bardzo źle. Ja nie pamiętam, chyba 30 miejsce zająłem na tych mistrzostwach swoich pierwszych Europy. Ale to był dramatyczny bieg i też pamiętam takie odczucie słodko-gorzkie, że kurczę, jestem tym reprezentantem, ale co ja tam pokazałem, nie? Tu jeden z moich też lepszych biegów w karierze, czyli Chamonix, 23 km du Mont Blanc, czyli jeden z tych najstarszych biegów górskich w Europie w ramach festiwalu Maratonu du Mont Blanc, gdzie wystartowałem w 2023 roku, zaledwie 2 tygodnie po nieudanych Mistrzostw Świata i było to bardzo, bardzo fajne. Co ciekawe, medal z Akademickich Mistrzostw Polski i to medal zdobyty w bodajże kategorii chyba uczelni medycznych, bo takie też tam są, więc dosyć ciekawe. Jeden z takich medali z Mistrzostw Polski, właśnie tego zrzeszenia LZS Słubica, gdzie na 5000 metrów zdobyłem brąz, co też bardzo mocno mnie podbudowało. No i tutaj jeden z tych pierwszych takich też poważniejszych, powiedzmy, medali w bardzo mocnej stawce zdobyty w Żerkowie w 2011 roku na biegach przełajowych zdobyłem brąz. Tutaj Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, to jest medal, z którym są związane jedne z najbardziej pozytywnych emocji. Ta euforia na mecie była niesamowita. No i tutaj właśnie w tym miejscu ja byłem trzeci, a Rafał Matuszczak był pierwszy. Pierwszy raz rywalizowaliśmy ze sobą w ogóle i kto by pomyślał, że lata później będziemy najczęstszymi partnerami treningowymi. Tutaj mamy pierwszy mój ten medal, który zapoczątkował tak naprawdę całą historię w moich biegach górskich, czyli ten bieg na krótkim dystansie Ślęża w 2021 roku. Też doskonale pamiętam tą ekscytację, której doświadczyłem na mecie.
Tutaj kolejny medal z 2022 roku w Mistrzostwach Polski w biegach górskich, ale tym razem w stylu anglosaskim z Bielska Białej. Tutaj walczyłem, pamiętam, o złoto, natomiast przegrałem to złoto, ponieważ poszedłem za mocno i w rezultacie zdobyłem brąz. Tak bardzo mnie ścięło. Tutaj Vertical, Mistrzostwa Polski 2023 rok, czyli moment, w którym zdobyłam swoją pierwszą kwalifikację na Mistrzostwa Świata. I również towarzyszą mi ogromne pozytywne emocje, bo pamiętam, że ten bieg był po prostu trudny, ten bieg był bardzo ciężki, ale mimo wszystko dałem z siebie maksa i byłem mega zadowolony z tego, co zrobiłem. Medal z halowych Mistrzostw Polski Juniorów, czyli też jeden z tych nieoczekiwanych zespołów z 2011 roku. Tutaj poprawiłem życiówkę o 10 sekund i wyszarpałem ten medal dosłownie na ostatnich 50 metrach. Pamiętam, że ja prowadziłem ten bieg przez pierwszy kilometr, biegając ze starszymi od siebie chłopakami, po czym spadłem na to 4. miejsce, cały czas jednak klejąc tą czołówkę i pamiętam, że to było takie wrażenie, kurczę, już prawie nie mogę, ale na ostatnich 50 metrach coś dało mi powera w nogi i przyspieszyłem. Ten bieg zresztą można zobaczyć na YouTube, mój tata cały go nagrał, także można zobaczyć, jak tam właśnie finiszowałem z Pała 2011. Mistrzostwa Polski z 2012 roku to jest jeden z tych startów właśnie, który wiąże się z historią snu, o którym opowiadam w tym odcinku, gdzie mimo tego, że zdobywam srebro, jestem załamany i płaczę po tym starcie tak naprawdę. Medal, z którym jest związany ogrom stresu, czyli mały memoriał Kusocińskiego, Mistrzostwa Polski Młodzików z 2010 roku. Kurczę, naprawdę nie pamiętam, gdzie byłem aż tak mocno pobudzony, negatywnie oczywiście, natomiast wyszarpałem to srebro. Kolejny medal, Spała 2012 rok. Tutaj to jest chyba drugi najbardziej stresujący dla mnie medal. Też nie pamiętam, żebym aż tak mocno się kiedykolwiek stresował i aż tak mocno się przejmował. Przed tym biegiem no wiedziałem, że jestem jednym z faworytów do medalu, do złota, natomiast byłem tak tym zestresowany, że no nie pamiętałem myśli, trząsłem się dosłownie na rozgrzewce, a to nie jest dla mnie nic bardzo dobrego i charakterystycznego. Medal z Verticala, właściwie z uphillu, z Międzygórza w biegu na Śnieżnik, gdzie byłem drugi. Tutaj uważam, że to był jeden z moich lepszych, takich przyjemniejszych na pewno biegów uphillowych. Medal, który bardzo dużo dla mnie znaczy, ponieważ jest to pierwszy medal tak naprawdę zdobyty przeze mnie na dystansie bardzo długim, na dystansie short trail na Mistrzostwach Polski. Właściwie to jest medal z 2025 roku, gdzie przegrałem, dobiegłem tylko za Rafałem, ale zdobyłem kwalifikację na te Mistrzostwa Świata, które mamy teraz. Co ciekawe, bo i tak naprawdę pierwszy złoty medal był na Mistrzostwach Polski zrzeszenia LZS na 5000 metrów, gdy byłem już seniorem. Natomiast no niekoniecznie uważam go za taki pełnoprawny medal, ponieważ no nie jest to medal PZLA, czyli Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No a z drugiej strony konkurencja tam była tak mała, że ja właściwie no, dobiegłem to 5000 metrów z dosyć relatywnie słabym wynikiem, a i tak wygrałem. Natomiast wisi on tutaj, ponieważ chronologicznie patrząc mógłby to być mój pierwszy medal Mistrzostw Polski złoty, no ale mentalnie wiecie, nie do końca ma to taką wartość. I teraz te dwie blaszki, które chyba na tej ścianie są dla mnie najważniejsze, wiążące się z największymi emocjami pozytywnymi i z największym spełnieniem, czyli 2 złota Mistrzostw Polski z roku 2024, gdzie zostałem mistrzem na Verticalu i na Mountain Classic. Mega odczucia. Po ponad tych 16 latach pracy biegowej moje marzenie młodego chłopaka o zostaniu mistrzem Polski w końcu się ziściło. Także widzicie, o każdym z tych startów jestem w stanie powiedzieć praktycznie naprawdę bardzo duże szczegóły i mógłbym się rozwodzić nad każdym z tych biegów, bo z każdym z nich jest związana jakaś fajna bądź mniej fajna historia. Ile ładunku emocjonalnego jest na tej ścianie, to jestem w stanie powiedzieć chyba tylko ja, ponieważ no, te emocje, które tutaj właśnie mam zapisane, pomimo tego, że czasem trudne, to i tak są dla mnie naprawdę czymś, co zbudowało mnie jako i biegacza, i jako człowieka. Także za wszystkie te doświadczenia jestem ogromnie wdzięczny. I znajdujemy się teraz tutaj, w roku 2025, w którym moja droga jest dalej kontynuowana, którą idę dalej i której jestem naprawdę podekscytowany, żeby zobaczyć, gdzie ona mnie zaprowadzi. To jest kawał historii i jest to kawał historii, który ukształtował mnie przede wszystkim
jako człowieka. Ukształtował wszystko właściwie, co robię też w życiu. Droga w fizjoterapii chociażby jest tylko i wyłącznie dlatego, że zostałem sportowcem w tak młodym wieku. Myślę, że sport zostanie ze mną już do końca życia, w takiej bądź innej formie. Na pewno przyjdzie też moment na to, żeby pożegnać się z taką zawodową rywalizacją czy z życiem pro. Natomiast co jest dla mnie naprawdę świetne w tym wszystkim, to jest to, że nigdy nie przypuszczałem, że taka droga, którą rozpocząłem w tym 2007 roku, biegając sobie 10 kółek dookoła małego domu w Kopalinach, będzie w stanie doprowadzić mnie do biegania na największych imprezach światowych i że będę w stanie założyć tą koszulkę z orzełkiem na piersi, reprezentować nasz kraj, rywalizować jak równy z równym z najlepszymi na świecie. To jest coś, co naprawdę zostanie ze mną na pewno już do końca życia i za co jestem mega wdzięczny. Jeśli miałbym z całej mojej historii wyciągać może jakąś radę, albo raczej taką myśl przewodnią, to jest to, że ta moja maksyma, którą mam wypisaną na plecach, czyli when the world says give up, hope whispers try it one more time, jest naprawdę skuteczna w bardzo wielu sytuacjach i ta nadzieja, którą mamy, że nasze zaangażowanie przyniesie dobre efekty, jest ogromną siłą napędową. I czegoś takiego każdemu z Was w życiu życzę.